Słuchaj, musimy przerwać nadawanie, żeby przedstawić najnowsze informacje z Rosji. Mów. Jak przerwać, jak myśmy zaczęli dopiero? Już przerwa? No dobra, mów. Tak, już przerwa. Mamy to, słuchaj. Mamy to. Jest informacja, że Artem Żoga poprosił Władimira Putina, aby poszedł Artem Żoga? No nie mów, że nie wiesz, kto to jest. Artem Żoga? Nie wiem, kto to jest. To jest najbardziej chyba po Gierkinie znany zbrodniarz rosyjski. Okay. Dowódca batalionu Sparta. O, teraz będziesz googlował, widzę, dobrze. Tak. No, dobra, nie, to ja wiedziałem, że go odznaczają. Trochę taki podobny do ciebie, bo też łysawy. Taki. Ale ma bliznę. Tak, ma chyba bliznę. No i w ogóle jest mało przyjemny. Natomiast to też pokazuje, jak zostać bohaterem wojennym w Rosji. Trzeba się dopuścić tortur, tak, zbrodni wojennych i wtedy można zostać bohaterem. Tak to mniej więcej wygląda. Nie, no, no i on w piątek był, słuchaj, znowu odznaczany. Jakimś chyba teraz, jakim orderem on? Zaraz, żebym ci nie skłamał. Bohatera Rosji tym razem. A wcześniej czyim był bohaterem? No wiesz co, wcześniej był bohaterem DRL-u, no ale tu już nie ma DRL-u, a więc jest teraz już bohaterem Rosji, a więc awansował. A to tamten medal do śmieci. Co? Tamten medal do śmieci, bo to tak jak ja bym dostał medal bohatera Nibelandii. No ona nie istnieje. No w sumie. No tak. No ale Rosja jeszcze istnieje. Na razie. Może wkrótce się też przeterminuje ten medal. Tak, myślisz? No, na razie jeszcze im to nie grozi. Ale właśnie podczas tego odznaczania wykazał się tutaj inicjatywą i poprosił Władimira Władimirowicza o kandydowanie i pójście do urn jako właśnie tutaj kandydat. Że on idzie jako kandydat, czy żeby... Nie, Artem Żoga, nie, no to nie Girkin. I że poprosił go, żeby głosował na niego. Nie, Artem właśnie poprosił Władimira, żeby startował. Oficjalnie. I on zgodził się tutaj na taką prośbę. Ale to jest późniejsza wersja, ja mam wcześniejszą. Proszę bardzo. Otóż mam dla ciebie wideo. Spójrz na nie. 3 декабря состоится съезд Социалистической партии «Спутник России» «Патриоты за правду», и мы на этом съезде выделим кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина. Что-то мне подсказывает, что к этому времени, возможно, произойдут... No i tu później już dziaduch pierdzieli coś. Ale to czekaj, to Żoga ich uprzedził? Nie, tu Sprawiedliwa Rosja, partia, zgłosiła Putina jako swojego kandydata. Ale on się nie zgodził. No a tu było, wiesz, tu była cała tak, on Żoga podszedł, poprosił i on powiedział, no skoro naród i bohater prosi, no to ja muszę się zgodzić. Okej, ale tu zgłaszają go do kandydowania partia opozycyjna. To jest... Poczekaj, jaka? Opozycyjna, ja wiem. Ale w Rosji jest jakaś partia opozycyjna? No nie, ale to wyobraź sobie, to jest tak, jakby Tusk wyszedł i powiedział, to ja bym chciał naszego przedstawiciela, ja wiem. albo na prezydenta nominujemy po prostu od nas pana Andrzeja Dudę. Sasina. Tak, no idźmy dzisiaj, wiesz, satyrycznie, więc możemy bez obrazy nikogo powymieniać sobie. No ale wiesz, jednak w Polsce nie ma dyktatury, a jednak w Rosji, to tam po prostu, co by nie mówić, jest im bliżej. Każda partia chce, aby to Putin szedł na prezydenta po prostu od nich. Ale nie, poczekaj, nie. Komuniści wystawią swojego kandydata. No tak. Tak jak zawsze będzie ten sam, nieśmiertelny.
jakby tak liczyć, to chyba on startował we wszystkich wyborach, Ziuganow, startował chyba, możesz sprawdzić, ale wydaje mi się, że we wszystkich startował, co Putin startował. Aha, to jest nieodłączny duet. On jest jego Ying dla Putina Yang. Tak, i wiesz, żeby było z kim przegrać i wygrać, no to on musi być. No fajnie. Więc ja myślę, że tutaj właśnie, bo jeszcze komuniści nie zgłosili, ale myślę, że zgłoszą, bo to tak tradycja by nakazywała. Chyba, że też zgłoszą Putin. A nie, już teraz jest za późno. Już nie mogą, a już Żoga, wiesz, zgłosił, bo to tak. Wiesz, bo to chodziło o to, że nie żadna partia, tylko naród i bohaterowie zgłaszają, znaczy zbrodniarze, ale to w Rosji jak zbrodniarze są bohaterami. Odznaczony zbrodniarz wzywa, to głupio odmówić. Tak. No trudno. Tak. Wiesz, Stryjałkow trochę może się czuć zazdrosny, bo on mógł być na miejscu tego Żogi, nie? No. Aha, że to on miał... No tak, ja myślałem, on też kiedyś był bohaterem, tak, pamiętaj. No a teraz, no właśnie, przedłużono mu areszt, tak, o te 6 miesięcy. Bidulek. Ale jeżeli chodzi o Putina... I wiesz, że się obawia, że amnestię dostanie? Tak? Tak. Ojej. Bo on by nie chciał wychodzić, tak. Bo on obawia się, że tylko w jeden sposób wyjdzie z tego więzienia. No tak. Słuchaj, jeżeli jesteśmy przy Putinie, to ostatnio reporterka zadała mu pytanie o najmilsze wspomnienie z dzieciństwa. Ja to słyszałem, to jest dobre. Nagrana jest ta wypowiedź, pozwoliłem sobie na tłumaczenie. Zobaczcie. Интимные вещи, я открою только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что. Вот. И в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет? Но чем это закончилась эта история, я вам скажу 1 на 1. Ну, я так... Часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и все, и этим вся история. Pytanie brzmiało: najprzyjemniejsze wspomnienie z twojego dzieciństwa. Odpowiedź Putina: mama wsadziła mnie do kąta i patrzyła na mnie tak groźnie. No nie, ale potem powiedział, że go całowała. To chyba chodziło o to, że to całowanie, tak mi się wydaje. Ale... Nie lubisz, jak cię ktoś całuje? A lubisz, jak ciebie wsadzałem do kąta i groźnie na ciebie patrzą? Nie, nikt nie wsadzał do kąta. To jest twoje najprzyjemniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Poczekaj, właśnie, porozmawiajmy o twoim dzieciństwie. No na pewno nie było takie jak Putina. No, wiesz. No nie wychowaliście się na jednym podwórku, to prawda. Też się pewnie nie przebierałeś tak jak Putin. Za co? Jak on za kata podobno lubił się przebierać i męczyć. No takie pogłoski chodzą, oczywiście to złe języki mówią. Tak, i zwierzątka męczyć, tak, i kolegów. I on był tym katem, sobie tam zakładał tą czapkę i z kolegami się znęcali nad innymi. Ale to chyba takich wspomnień nie masz z dzieciństwa. No ale takie, że ktoś cię całował, to chyba masz. Tak, ale to wiesz, jeżeli twoje najmilsze wspomnienie z dzieciństwa zaczyna się: mama wstawiła mnie do kąta. I normalnie byłby się inaczej skończyło, a tu taki surprise, nie? Tak, że tym razem mnie całowała, nie? Że tym razem mnie całowała, nie? To był szok, to po prostu wow, co tu się wydarzyło, nie? Ja bym chciał usłyszeć te najgorsze wspomnienia z dzieciństwa. Ale poczekaj, ale tam przemilczał, wiesz dlaczego? Właśnie nie wiem, bo tam powiedział, że skończyło się 1 na 1. To brzmi jak walka jakaś i później ona go całowała. Nie bij mnie już, czy coś takiego? No nie, ale nie powiedział, co przeskrobał. A pamiętał, bo mówi, że pamięta, ale nie może tutaj tak. Czyli coś znowu coś grubego. Tak. Ale widziałeś, jak ta pani się na niego patrzyła? Jak matka. Groźnym wzrokiem? Czy że chciała go pocałować? Tak, i tak z taką lubością. Tak. No okej. Ja mam dla naszych widzów propozycję. Napiszcie nam w komentarzach wasze najmilsze wspomnienie z dzieciństwa. Ja bym chciał zrobić takie badanie społeczne
Ilu ludzi na ma... naszych, rozumiem, chcesz zrobić to na naszych widzach, to badanie społeczne. Tak, bo jeżeli okaże się... jak piszecie z Rosji, to dopiszcie, że z Rosji. Tak, żebyśmy mieli punkt odniesienia. Dla tak. Polski i dla Rosji. Tak, bo jeżeli się okaże, że wy też macie najprzyjemniejsze wspomnienia z dzieciństwa, że pasem uderzyli, ale tylko 6, a nie 10 razy. Tak, a potem całowali. Albo na grochu... Ale takie sadomacho, nie? Co zauważyłeś, że tak. Najpierw bije, a potem całuje. No. Tak, albo że... Podobno się można od tego uzależnić, nie wiem. Taki, powiem ci, taki miał ten uśmiech taki szelmowski, takich mu się wspomnienia stworzyły. Emocje, nie? Najpierw tak, a potem tak. Tak. Dajcie znać w komentarzu, czy właśnie klęczenie na grochu było wyjątkowo przyjemne tego dnia, czy coś takiego. Bo to w tym kierunku idziemy, nie? Klęczałeś? Poczekaj. Na grochu? Nie klęczałem na grochu. Pamiętam, Skąd wiesz, że taka kara istnieje? Nie wiem, czy to kara w sumie, bo może to nagroda u ciebie na przykład była. Nie. Gdzieś czytałem, gdzieś słyszałem. Może moi rodzice, a może dziadkowie mówili, że była taka kara, bo to wiesz, taka na wsiach chyba było też to takie klęczenie na grochu. Jeżeli ktoś z was klęczał na grochu, dajcie znać, czy to przyjemne, bo podejrzewam, że bardzo nieprzyjemne. Ty jaką miałeś karę? Ja byłem grzecznym dzieckiem, to już ustaliliśmy, a więc nie było żadnych kar. Nie było takiej potrzeby. Wiesz. Uczyłem się bardzo dobrze, byłem prymusem. Tak, autoreklama. Oczywiście. Tak. Ale jaki czerwony się zrobiłeś, to ludzie ocenią. Tak. To z wrażenia, tak. Ale skoro jesteśmy przy dzieciństwie, to możesz też się pochwalić jakimś wspomnieniem. Tak, żeby było łatwiej naszym widzom. Ale kar? Nie, no przyjemny. Jak chcesz, to może i kar, bo to przyjemna, nie wiem. No, to takie ała! Tak? Ała! To rozumiem, jak tam z partnerką czy z partnerem teraz to powiesz na Putina, tak zróbmy, nie? Że najpierw tak, a potem przyjemnie. Z przyjemnych, no to całe dzieciństwo miałem dosyć przyjemne. Ja bardzo miło wspominam swoje dzieciństwo. Rower, pamiętam, bardzo lubiłem. Wjechałem na rowerze na drzewo. I to przyjemne. Okej. To rozumiem, było przyjemne wspomnienie, jak Mateusz wjechał, rozbił rower na drzewie. Nie, bo było takie bardzo pochyłe, bardzo szerokie i postanowiłem... I co, chciałeś wjechać na nie? Tak, i wjechałem, no bo ono miało takie właśnie z 1,5 do 2 metrów i później już tam takie rozgałęzienie było. I wszystkie dzieci się bały, a ja się rozpędziłem i wjechałem. Nie spadłem. Spadłeś? Nie spadłem. Tym razem nie spadłem. Czy tak na kaskadera, tak? Szacunek zdobyć na dzielni. Za dziecka byłem bardzo kaskaderem, zaliczyłem wiele upadków z drzew i tak dalej. Też połamałeś się kiedyś? Czy... Oj, często. Często? Tak. Ale jakoś nie przeszkadzało mi to w dobrej zabawie. No ale wtedy wjechałem. To taka historia, która mi się przypomniała. A to czekaj, bo jak jesteśmy przy różnych rzeczach, to mam do ciebie pytanie. Zaraz ten poważniejszy. Ty nie masz domu? W sensie mieszkanie mam, tak. Czy masz dom? No proste pytanie. Jak zwykle gdzieś szukasz podtekstu, tak? Masz dom, czy nie masz domu? Odpowiadaj. Mam mieszkanie. Nie mam domu. Ale jakbyś miał dom, to jak myślisz, kiedy jest najlepszy okres na kładzenie trawnika? No podejrzewam, nie w domu, że na wiosnę. Tylko na wiosnę, tak. Na wiosnę. No i też tak pomyśleli w Rosji. I słuchaj, tutaj mam przykład tego pomyślunku. Zobaczymy, czy nam się to załaduje. Nie podoba się ubiór więźniarek w więzieniach. Ale komu, że tobie? Nie, no chyba jakiejś władzy i postanowiono zastosować nowe ubrania. To są te nowe? To są te nowe ubrania. To są, To jest ta nowa. A masz gdzieś te stare, czy nie?
Niestety nie. Bo jakoś mi się widzi, że te stare od nowych się nie różnią, ale jeżeli zbyt dużych doświadczeń z rosyjskimi więźniarkami nie mam, ale jakoś mi się tak kojarzy, że one tak właśnie często wyglądały. Jeżeli te nowe wyglądają w ten sposób, to ja nie wiem, jak wyglądały te stare, skoro tu jest już progres. Wygląda to strasznie. Nie, no wygląda normalnie. To jest taki bluza albo szalik. Ty, ale te buty to tak na wypasie mają. No tak, może to chodziło o buty. No, takich butów to ja nie widziałem, wiesz, faktycznie. No zobaczę. I to wszystkie dostały te same. Tak, i wszystkie się uśmiechają niemal. No nie wszystkie. Widzę, że w drugim rzędzie się odwróciły. Bo te w drugim rzędzie nie mają butów. No wiesz, a właśnie, może nie mają butów i im zimno. Wiesz, jak buty masz, to idziesz do pierwszego rzędu. Tak, godzinę, wiesz, pozowania do zdjęcia, nie? Tutaj tego. Tak. No a tutaj, no niestety nie udało się z butami i mamy, zakończmy tę modę, ale skupmy się może na modelkach, czy jakichś takich celebrytkach. Tych więziennych modelkach chcesz się skupiać? Nie, na patriotycznych celebrytkach, tak. Mam tu dla ciebie wideo pewnej patriotki. Spójrz na to. Мы достаточно много времени в Майами проводили, нам нравилось это место. Вот. Но я патриот. Я патриот, и как бы чисто по своим там каким-то политическим соображениям я, Паш, сказала, что второго ребенка я в Америке рожать точно не буду. Поехали в Дубай. Мне понравилось достаточно в Дубае. Там очень много русских, очень много, там чувствуешь себя как дома. Patriotyczna postawa. Tak. Nie urodzę. Jak będziesz rodził dziecko, też powinieneś jechać gdzieś. Nie urodzę dziecka gdzie jest dużo Ameryce, trzeba jechać. Na przykład możesz jechać do Chicago i tam urodzić i powiedzieć, że urodziłeś tam. Jako prawdziwa patriotka. Tak, bo jesteś patriotą polskim. Ale to jest niesamowite, nie? Jak można połączyć te dwie kwestie? Jestem patriotką, więc urodzę w Dubaju. Ale wiesz co, poczekaj, bo ona może nie znała tych danych, bo do Stanów Zjednoczonych 52 000 nowych Rosjan poprosiło o azyl i większość rozpatrzona pozytywnie. Może ona nie wiedziała. Wiesz co, ja myślę, że Amerykanie robią pewnie akcje i tego dowiemy się pewnie za wiele lat, tak jak robiły z Niemcami po wojnie, czy przed wojną, czy w trakcie wojny, czyli ściągają co robili Niemcom Amerykanie? Ściągali najwybitniejsze umysły. To te 52 000 wierzysz, że to są najwybitniejsze umysły rosyjskie? Tak. Aha. Wszystkie pojechały do Ameryki. Okay. Nie, myślę, że wiesz, jakaś część... Nie, no tak już poważnie tak. Sporo naukowców wyjechało, sporo wybrało kierunek faktycznie amerykański, o czym Rosjanie nie wspominają, bo to się nie liczy do produktu krajowego brutto, tak jak czołgi, ale faktycznie tak. Myślę, że inżynierowie, informatycy, automatycy, wiesz, to Amerykanie mogą ich przyjąć z otwartymi ramionami. Tak, no przy tych pewnie wnioskach o azyl było to też uwzględniane, patrząc jaką politykę Ameryka prowadzi. Myślę, że duża część z tych osób była zatrudniona nawet w amerykańskich korporacjach i zostali też ściągnięci. Tak, tylko tam też były, wiesz co, oskarżenia właśnie, że z tych korporacji też dochodziły ze Stanów, że ci, co byli zatrudnieni, to nadal wykazywali postawę patriotyczną i szpiegowali. A więc część tych, co przyjęli, to też deportowali z powrotem. No tak, no może ta też właśnie, zobacz, żyje sobie w Miami, nie? I ona postawę patriotyczną wykazuje. Bo ona w Miami żyje, tak? Żyła, tak. No właśnie, tak, żyła. Żyła i powiedziała, że ona sobie nie wyobraża urodzenia drugiego dziecka w Miami. Ale to poczekaj, no to tak. To teraz pierwsze było w Miami, drugie jest w Dubaju, to co teraz? Tajlandia chyba, bo tam też dużo Rosjan, czy... Tak. Czy Turcja może? Nie, w Turcji teraz to chyba mniej. Ja chyba wiem, o co chodzi. No? Ona zbiera materiał genetyczny po całym świecie. Tak. Ona jeździ tam, gdzie są Tam jest, gdzie jest dużo Rosjan.
Tak, a w Rosji nie jedzie, bo jest patriotą. No bo właśnie, no bo ona może, bo tutaj nie dowiedzieliśmy, bo urodziła się, ale może też zbierała tam ten materiał. Dużo zbiera. Żeby mieszać te geny. No bo patriotyczna postawa, miesza geny z różnych części świata. Ale z rosyjskich łańcuchów. Tak, wzbogacić ten genotyp, to się tak nazywa? Tak? Genotyp rosyjski, tak, o różne zakątki. Ale ona jeździ w te różne zakątki i zbiera ten materiał genetyczny, ale od Rosjan. A skąd wiesz? Tego nie powiedziała. Ona jest patriotką i pojechała do Dubaju, bo jest dużo Rosjan. No tak. Czyli... Ale może z Rosjanami rozmawiała, a materiał z Arabami zbierała. Nie wiesz. Aha, no tak. No dobrze, tu masz rację. Mateuszu, przejdźmy do kącika kryminalnego. Mój ulubiony kącik. Dziękuję. W Karbadyno-Bałkarii funkcjonariusz Wydziału Narkotykowego zebrał konopie z cmentarza i na podstawie materiałów dowodowych zastąpił je marihuaną. Jak konopie zebrał z cmentarza? Nigdy na cmentarzu nie bywałeś? No, bywałem. Tak, no to może ja ci przeczytam cały. Pod koniec września 33-letni Aslanbek, pracujący w grupie antynarkotykowej, spacerował wieczorem w pobliżu cmentarza Majskoje. Oddychał świeżym powietrzem, jednocześnie zbierał... To jest treść artykułu. Szedł i oddychał świeżym powietrzem. Szedł i rozmyślał o zeszłym czwartku, oddychając świeżym powietrzem. Nie, ale ktoś miał taki sznyt, taki wiesz. Nie, tak... sznyt, a tak, to już też zauważyłem, że niektórzy to tak lubią. Nie? Tak. W tej Rosji mają takie, wiesz, a la Tolstoj, nie? Że tutaj szedł, oddychał świeżym... A w myślach kołatały się problemy. Kołatki. Tak. Czy zrywać te konopie, czy ich nie zrywać? A to były dzikie konopie, liście dzikich konopi. Zebrał w ten sposób 60 gram, które później zapakował w 63 pudełka zapałek. Czyli krótka matematyka, jedno pudełko zapałek to jest 1 gram. No mniej. Twoja matematyka jest zbyt krótka. 60 przeczytałem, no tak, 60. Czyli poniżej. Dobra, poniżej. No to tak mało do tego, to jakieś małe te pudełka, to takie pudełeczka tych zapałek. Nie no, mogło być w połowie puste przecież. Nie musiał wypchać. Tak. No albo susz jest lekki może. No nie wiem właśnie. Nie wiem może. No dobrze. Zapakował 63 pudełka, no ale to trochę się nazbierał, nie? No tak. A właśnie ciekawe, bo tutaj, że zapakował, czy to się... Właśnie, jeżeli ktoś ma doświadczenie, to najpierw się pakuje, a potem się suszy, czy chyba się najpierw suszy, a potem pakuje? No ale tu nie dostaliśmy tej informacji. No właśnie, nie ma kluczowej informacji, jak to robić. W każdym razie zapakował i zostawił na lepsze czasy. Czyli one nigdy nie nadejdą. Nie, no nadeszły właśnie. W połowie października przyszły lepsze czasy i Aslanbek dowiedział się, że jego wydział antynarkotykowy właśnie zatrzymał podejrzanych z dużą ilością marihuany. Też w pudełkach? Którą szczęśliwym zbiegiem okoliczności przechowywano w pudełkach po zapałkach. To jest niesamowity zbieg. Jaki to, wiesz, zrządzenie losu, nie? Takie ale to manna z nieba. Ja myślę, Paweł, że my dzisiaj musimy wyjść na zewnątrz, pooddychać świeżym powietrzem. Pójść na cmentarz. Nawet na cmentarz, bo wychodzi na to, że oddychając powietrzem z cmentarza świeżym, można wpaść na genialne pomysły. No i co? I też były w pudełkach od zapałek. W pudełkach były tak. Były pozostawione w magazynie. Aslanbek postanowił zamienić swoje przypadkowe zbiory na cudze, znaczy na te z magazynu. Aby to zrobić, przekonał kolegę,
żeby osobiście odebrać te pudełka i zastąpić tymi, które skonfiskowano zatrzymanym, czyli wymienić. Wkrótce o tej podmianie dowiedział się Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrzny i FSB. No i jak myślisz, co mu grozi? Wtedy mieliśmy za niedoczyszczenie fai 6 lat. Tak. Ale że to jest funkcjonariusz policji, to myślę, że to jest zaniedbanie. Niedopatrzenie. To ja też niedopatrzenie. Tak? Że nie dopatrzył, że wziął nie swoje. Nie swoje, no tak przypadkiem. Nie? Ale tu wiesz, bo tu jest w ogóle dużo przypadków. On przypadkiem chodził po tym cmentarzu, przypadkiem sobie tak zrywał te topy tych dzikich konopi i los tak zdecydował, że w połowie października przypadkiem miał te 63 pudełka i tak, przy tak sobie. Mniej więcej nawet się 1 do 1 to zgadzało, nie? I one tak były położone na biurku, te i te. I kurczę, on wziął nie te ze sobą. Bo no nie wiem, pomylił się. Tak. No to niedopatrzenie, no. Idzie to wybronić. No zdecydowanie. Mamy nową aferę w Moskwie. Słucham cię. W Moskwie przetoczyła się seria wielomilionowych napadów na kurierów. Co to znaczy przetoczyła się wielomilionowa seria napadów na kurierów? No takie są tytuły w rosyjskich gazetach. Przez obwód moskiewski przetoczyła się fala brawurowych napadów na kurierów przewożących duże sumy pieniędzy. Ostatni incydent miał miejsce po południu 8 grudnia na jubilejnym prospekcie w Chimkach, gdzie 2 rabusiów ukradło z samochodu paczkę z 48 milionami rubli. To chyba dużo, nie? Czy nie? Ale jaką ty prędkością zdobywasz te informacje? No. 8 grudnia, tak? No tak. Aha, to rewelacja. 48 milionów rubli paczka w jakimś samochodzie. Tak. Ale to są takie paczki, wiesz co, bo tu może to jest źle przetłumaczone. Nie są to takie te, co jadą do bankomatu wkładać tą gotówkę albo z firm, od takich kurierskich, ale ochroniarskich firm. No bo 48 milionów, no kto wysyła kurierem 48 milionów? Tak. Pieniądze należały do udziałowca domu handlowego Orion. Według tutaj gazet kobieta wypłaciła dużą sumę z pieniędzy ze Sberbanku, przekazała kierowcy torbę z gotówką i wróciła do biura banku. Następnie jeden z rabusiów podbiegł do Mercedesa, ukradł paczkę z tylnego siedzenia i uciekł ze swoim wspólnikiem Mazdą 6. Więc widzisz, no takie mam konkrety, a nie takie tam. No okej, ale to brzmi jak ustawka. Dlaczego tak myślisz? Kilka godzin później samochód został znaleziony, porzucony na ulicy. W związku z faktem incydentu policja obwodu moskiewskiego wszczęła sprawę karną. Dzień wcześniej na południowym wschodzie Moskwy nieznani sprawcy otworzyli ogień do samochodu kuriera przewożącego dużą ilość gotówki i ukradli z kabiny kilka toreb z pieniędzmi. Następnie scena w duchu lat 1990 rozegrała się na ulicy Musa Jail, niedaleko stacji metra Szpilkowskaja. Podaje kanał SHOT. Według niego rabusie odcięli kurierowi samochód, znaczy odwrót, a gdy próbował opuścić ten samochód, otworzyli do niego ogień z broni. W efekcie kurier został ranny i trafił do szpitala. Ale to 17 listopada w centrum. Myśmy opowiadali o tych kurierach, którzy robili przekręty. I tu mamy przykład tego, że na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak. Tak, 17 listopada w centrum Moskwy uzbrojeni rabusie ukradli 300 milionów rubli. Około godziny 7:30 podjechali do 2 kurierów w pobliżu rosyjskiego banku finansowego na ulicy Krasnopresnejskiej i otworzyli ogień.
Ty to tak jak oglądałeś kiedyś te takie mafijne, tam Tak, amerykańskie. Tak, albo Teraz takie właśnie nie napady na... kręcić to. Ale ja mam jedno pytanie. Wiesz, to ostra broń, wiesz, Przelew. Czemu ci ludzie nie robią przelewów? Tylko pakują jakieś walizki pełne Nie, no gotówki? to ostatnie te 300 milionów to mogło być taka furgonetka, wiesz, że tam przewożą te pieniądze, no tak? To tak. No wiesz, to... no odpowiedź jest prosta, tak? Jak? Bo często to nie są legalne do końca pieniądze, nie? No odpowiedź jest jeszcze jedna, że to jest ustawione, że tam jest, wiesz, cała akcja przyszykowana pod przewóz kurierem. No ale poczekaj, no tam w przeciągu miesiąca chyba kilka takich dużych rabunków z użyciem ostrej broni, gdzie są poszkodowani, ranni. To myślę, że to wszystko ustawione? Wtyki mają. Że ten firma oni jakiś film tak kręcą. Dokument, tak. Reality TV. Tak. Z życia Moskwy. Nie? Tak. Dokument. Albo o pracy kuriera. W Stanach Zjednoczonych mają, wiesz, Reality TV Kardashianki, to tam mają... Courier TV. Tak. Courier TV czy Russian Mafia. No nie no, ciekawe, no bo to jest, wiesz co, to wygląda jak zorganizowana akcja. No. Wydaje mi się, że to, co opowiadaliśmy, wiesz, na tego FSB i tak dalej. Ty myślisz, że to jest oszustwo, tak? Tak, że wiesz, że wcześniej było, że przyjeżdżał kurier i znikał z kasą. No i trzeba było szukać kuriera, no ale ci kurierzy, no to trzeba podstawiać ich i tak dalej. A teraz można po prostu wysyłać kuriera legalnego, ale monitorować całą tą sytuację i atakować tego kuriera. I żeby się uwiarygodnić, trzeba jeszcze do niego strzelać, tak? Tak, no bo ten kurier niczego nie jest świadom, nie? Więc wiesz, bo on nie wie. Tak, on nie wie. Po prostu masz całą akcję zorganizowaną i koniec końców później tylko wiesz, że może będzie tak to o tej godzinie. No to jest takie, wiesz, następny level tego samego przekrętu. Tak, ale pamiętasz, mówiliśmy swego czasu na temat przestępczości w Rosji, nie? I tam rząd mówił, że tam statystyka, wszystko jest okej, nie? Tak. Tam w przeciągu miesiąca, nie? Kilka takich większych, no raczej nie słyszysz tak, no może w Stanach Zjednoczonych tam słyszysz jakieś napady na banki, właśnie coś, no ale powiedzmy w Europie ja nie słyszałem dawno, żeby nie wiem, w Polsce czy w Niemczech. Przepraszam, był u nas, że kurier jakiś zawinął kasę i zniknął. I go nie znaleźli. W przeciągu miesiąca kilka takich zdarzeń? No nie, no kilka lat temu to było. No wiesz, to jest raz na powiedzmy kilka lat tak najczęściej, nie? I to ta sprawa jest wtedy słynna i wszystkie gazety. Tak, poszukiwania tam, wiesz, i tak dalej, a tam zwykła środa czy piątek, nie? Kilku dni, kilka napadów, nie? I to każde po kilkadziesiąt milionów. I widać, że tego przybywa. Ale to wydaje mi się, że po prostu jakaś szajka potrafiła to dopracować, znalazła jakąś lukę w systemie, wtykę może w tych kurierskich firmach. A to myślisz, że to ci sami? No może być, wiesz, jeżeli to im zadziałało raz, drugi, trzeci, to mogli się wyspecjalizować. Są, wiesz, przestępcy, którzy się specjalizują, nie wiem, w handlu narkotykami, inni przewożą przez granicę alkohol czy narkotyki, a ci mogą się specjalizować w takich szybkich paczkach, nie? Tak, ale to też ciekawe, bo w żadnym wypadku nikogo nie ujęto. No tak, no. Chyba że to policja. FSB jeszcze może być. Bo wiesz, było oszustwo na FSB i oni tak patrzą te dokumenty, czemu my tego nie robimy? Nie, ale to też pokazuje, zobacz, tak, kilka tych napadów, no ten taki największy 17 listopada, no i nikogo nie złapano. Nie? To tak. Ale to jest krótki okres jeszcze, nie? 1,5 miesiąca. Ale wiesz, no często najnowszy podajesz wczoraj, no to wiesz, to też... No nie, no dobrze, no ale wiesz, często jest tak, że że wiesz, na przykład ta druga strona kogoś postrzeli, tudzież jednak, no wiesz jak to jest, tak? Na kilka napadów nikogo, to faktycznie dosyć sprawni ci przestępcy są i dobrze zorganizowani, to pokazuje. Albo są przebrani za policję. Do policjanta nie strzelisz, jeżeli jesteś kurierem jakimś takim nawet tym.
No nie wiem, tam akurat nie pisano, żeby wiesz, przebrali się za policjanta, a więc nie wiem. Zobaczymy, słuchaj, no tutaj rosyjskie media oczywiście tym żyją, piszą, że sceny w duchu lat 90. nie, wracają do Rosji. Mówiliśmy o inflacji, brakach jajek w sklepach. No jak widać, przemoc też wraca do Rosji. To co... No, ale to było do przewidzenia, to nawet ja pisałem o tym chyba z rok temu, że no to da paliwo rozwoju mafii i ta przestępczość będzie rosła. Wracają ludzie przeszkoleni w strzelaniu, przeszkoleni w rozbojach, którzy już w tym momencie w rozborach, w torturach, wiesz, śmierć dla nich nie jest straszna. Tak. Oje widzieli, pieniądze są dużo potrzebne. rzeczy znów zrobili, tak, a więc wiesz, tam zabicie, postrzelenie jakiegoś tam kuriera, to dla nich to wiesz, to chleb powszedni, tak? Tak, nie zastanawiają się, tylko strzelają, tak? Tak. No i tak może wyglądać Rosja w następnych latach. Tak, ale wiesz, tu mogą być też te przetasowania w tym świecie przestępczym, tak? Że ci starzy zostaną, wiesz, wygryzieni przez te nowe, młode wilki, którzy właśnie wrócą z tej Ukrainy, a nie mają pomysłu na siebie żadnego. Ostatnio udostępniałem nitkę, którą pisałem na Twitterze w październiku albo w listopadzie 2022 roku, czyli rok temu ponad. I zacząłem ją od czegoś takiego. W wyniku walk gangów strzelających się tam w Moskwie zginęło tyle i tyle osób. I to podałem, że taki przykład będzie, że w przyszłości będą wiadomości w Rosji. No i zobacz. Jest, tak. I właśnie tu mamy to, no bo ci, którzy mają te biznesy, no to ich nie oddadzą, nie powiedzą. No ale wiesz, w którym to kierunku? Skoro masz biznes trochę tam półlegalny, bo chcesz wozić tą gotówkę, no to co teraz będziesz musiał zrobić? No, wynająć innych, powiedzmy, przestępców albo nazwijmy ich ochroniarzy do tego, żeby chronić własne biznesy pod bronią. I to, co ty mówiłeś, tak, czyli takie strzelaniny, no będą w przyszłym roku albo za 2 lata. Ale wyobraź sobie, że to zrobili pracownicy nowej firmy ochroniańskiej w Rosji, którzy właśnie stworzyli bardzo duży popyt na taką ochronę. Bo to wiesz, wystarczy 5 takich napadów, a później czerpiesz tylko procent. No bo jak masz biznes, a musisz włożyć gotówkę, bo musisz. Bo już widzisz, co się dzieje, no to oni ci wyślą propozycję taką. Że... Ale wiesz, będzie rosła na pewno też bezwzględność tych przestępców i ich brutalność, nie? Tak. To tak niestety podejrzewam, no bo to w tym kierunku zmierza. To też zmierza dlatego, że jeżeli masz coraz więcej przestępców, a coraz mniejsze możliwości konsumpcji tych dóbr przez Rosjan. Nie, no trochę jeszcze konsumują tam. Nie, ale wiesz, o co chodzi. Patrzyłem, ile nielegalnego alkoholu, to... Tak, okej, no ale wiesz, jeżeli wchodzi ci druga grupa, która chce zalać dokładnie taką samą ilością, no to ci Rosjanie, którzy tam byli, to nie są w stanie przepić podwójnej. No to masz 2 opcje. Albo obniżyć ceny, co robi się ryzykowne, a po prostu walczyć o teren. No tak. No mówię, że tutaj będzie brutalność i bezwzględność coraz większa. Bo będą, wiesz, też sporo będzie takich, sporo będzie rekrutowanych do tych grup ludzi, którzy nie mają skrupułów, no przeżyły piekło tej wojny i przeżyli być może tortury, być może torturowali, to też może różnie to wyglądać. I wiesz, no dla nich to takie przestępstwa, to wiesz, to takie można powiedzieć lightowe przestępstwa, tak? W stosunku do tego, co wcześniej robili. Tak, że to teraz już taka emeryturka. No tak, że tu można się, wiesz, jakoś tam ukraść, obrobić jubilera, obrobić jakichś kurierów. No i słuchaj, to wpadniesz. Wiesz, to nie jest pójście na szturm, tak, gdzie po prostu cały czas myślisz, że możesz zginąć, nie? No tutaj po pierwsze masz przewagę, nie? Bo dron nie nadleci i nie zrzuci na ciebie jakiegoś granatu, z drugiej strony
ta druga strona przynajmniej na razie, wiesz, nie jest gotowa do tego, żeby się bronić. Masz bezbronnych ludzi często, tak? No bo tak, masz policjantów, którzy... No właśnie, nie? Amerykanin to pączek, ten to śledzia, nie wiem, czy coś, no ale nie jest przystosowany do... Znaczy, no jest, no ale... No ale nie, no wiesz, do jakichś to właśnie, nie, no. Wiesz, żołnierzy, którzy mają przeszkolenie wojskowe, którzy mają takie obycie bojowe i zabili po prostu już, mają dużo ludzi na sumieniu, nie? No bo zauważ, kto wróci, bo mówimy tak, że z jednej strony jest ta kara śmierci, bo wysyłają ich na Ukrainę, ale ktoś tam jednak przeżywa. I kto przeżywa? No ci najbardziej bezwzględni, najbardziej brutalni, jeżeli chodzi o Rosjan. Najsprytniejsi, albo nawet ci, którym szczęście sprzyja, nie? Tak. No tu też jest element bardzo duży szczęścia, nie? No to jak im szczęście sprzyja, no to tu też im może szczęście sprzyjać. To też będzie, a wiesz, nawet jak wpadną, słuchaj, nawet jak wpadną, no to co? Bilet na front, reset? Tak, no też jak gdyby jaką karę, wiesz, tak. Wiesz, tam mogli po prostu zginąć, tak? Mogli wrócić bez rąk, bez nóg, a tutaj wpadną i co? No pójdę do więzienia i co? A jeszcze może zaliczę jedną turę. Tak. Skoro, wiesz, i też będzie takie myślenie, skoro wcześniej przeżyłem, to teraz też sobie dam radę. No i to jest słuszna koncepcja. Następny temat. Ty masz mieszkanie, prawda? Tak, biznes jest, tak? Tak, jest biznes, słuchaj, do zrobienia. Okej. W Rostowie nad Donem 306 nietoperzy wynajęło mieszkanie. Ale że jak? Co, miały swojego reprezentanta? Nazywał się hrabia? Wiesz co, właśnie nie wiem, bo tutaj mamy informację od wolontariuszki Olgi Żukowskiej, która zajmuje się ratowaniem nietoperzy. Aha, bezdomnych. Tak latają po niebie i ona robiłeś tak bezdomnych. Bezdomny nietoperz, trzeba mu wynająć mieszkanie. Znaczy nie o to, że ona szukała, tylko ona została ostatnio zaskoczona telefonem, bo dostała telefon anonimowy, że w jednym z mieszkań, że jedno z mieszkań bardzo skrzypi. I mieszkańcy jak gdyby zauważyli tam nietoperza, tak? No i zadzwonili właśnie, bo gdzieś chyba znaleźli, czy cokolwiek takiego. W każdym razie no pani przyjechała, okazało się, że mieszkanie okupowane było przez chyba nielegalnie, znaczy właśnie nie wiem. Nie, tam jeden siedział z takimi okularami, wypisywał rachunki. Tak, 306 nietoperzy. No, weszły tak nielegalnie przez szczelinę w oknie. Była szczelina w oknie i weszły. I dalsza historia jest taka, że je eksmitowali? Tak, eksmitowali do leśnego rezerwatu dla nietoperzy. Ale tu jest właśnie smutna informacja, więc, bo właśnie, bo to nie wiadomo, czy przetrwają zimę. Bo niegrzane. Bo niegrzane, to znaczy ten rezerwat leśny jest niegrzany, a tam było grzane. To jedno, ale wiesz co, to nie jakieś duże mieszkanie, jednopokojowe sobie wynajęły. Nietoperze nie są jakimiś wielkimi ssakami, nie? No skromnie, no aż mi żal ich. No 307, wiesz, cała wioska. Krótko siedzą sobie, tak. Tam jak jeden zrobił coś tam, a reszta cicho, bo nas eksmitują. Nie wylatuje. Po ciemku za dnia nie. Bo cię zobaczą. Nie, jakoś mi się żal tych nietoperzy zrobiło. Wyobraź sobie wkurzenie tych nietoperzy, jak one zostają wypuszczone do tego rezerwatu. Tam piździ, gałęzie, wieje. Miały tak fajnie ciepło, nie? Tam może całe pokolenia się zdążyły urodzić, które nigdy nie zaznały, wiesz, takiego dnia w zmarzlinie, nie?
A, że to tak dłużej myślisz? Może tam, wiesz, zaczęło się od 2 nietoperzy w rozrywkowym nastroju. No i to tak, wiesz, się rozkręciła wioska. Mnie ciekawi, ile właścicielom płacą za to mieszkanie. Nie no, może po eksmisji, może pustostan już jakiś, wiesz. Poczekaj, mam filmik. Да, могут. А, не, давайте. Ты мои сладкие такие, разбудили. Ładny, Tak? słuchajcie. Poczekaj, mam taki drugi, on jest ciekawszy ten filmik. Bo to było, że tamten, ale ten jest niezły. Zobacz. Jejku, biedne te nietoperze. To nie ludzko, zostały potrafione. Zobacz, jakie grzeczne, siedzą sobie w tych pudełkach. Tak. Tak, jak na karę śmierci. Jakby na Ukrainę mieli wysłać je zaraz. Tak, No. nie, No, smutne. Smutne. I teraz do rezerwatu. Nie, do rezerwatu. Co? No jak do rezerwatu tak jest, nie? Może jakiś apel, może przygarniemy. Tak? Chcesz wynająć? Ale wziąłbyś 306? Jak tam? Nie, to po 150 weźmy. Po 150. Ale wiesz, że one się mogą rozmnażać. O Jezu, no tak. Co wiesz? No. Chyba nie przemyślałeś tej decyzji. Nie. No. Ładne stworzonka. Myślałem, że będzie to film typu, że wiszą na suficie, wiesz? A to już, Nawet już popakowane. Oglądasz jakiś film. Ale to wyobraź sobie, ktoś miał dniówkę, nie? Co robiłeś dziś w pracy? Pakowałem nietoperze do kartonów. Mam dla ciebie technologię nową z Pierwo-Uralska, gdzie pokażę ci, jak ludzie sobie radzą. Punkt pierwszy. I teraz zagadka dla ciebie i widzów. Jaki będzie punkt drugi? Po co jej wiaderko śniegu? Nie. Widziałeś ten filmik w 2 częściach? Nie wiesz. Nie. Będziesz zaskoczony. Nie. Dobra, to punkt drugi. Jednak nie zupa była. Nie zupa. No, myślałem, że na zupę zbiera. Nie. Śnieg. Żeby spuścić wodę. Ale zobacz, ile trzeba się narobić. U nas jest to jeden przycisk, a tam musisz najpierw wyjść, jak ci się chce, wiaderko śniegu, wrzucić do tego, gdzie to się tam nalewa, no i później jeszcze suszyć suszarką, bo nie zleci. Ale co suszyć suszarką? No ten śnieg, w sensie rozgrzewać ten śnieg, żeby przerodził się... A, to myślisz, że to nie można poczekać? No ja myślę, że ona poszła już dostatecznie wcześniej po te wiaderko, chyba że ona poszła, że już jej się chciało. To wiesz, zanim nazbierasz, kurczę, później wsypiesz, później musisz poczekać, aż to odtaja, dopiero możesz coś. Ale to można taką maszynę robić, co będzie. Do lodów. Do lodów. Chcesz zagarniać ten. Ruska maszyna do lodów to była i właśnie. wrzucać, tak. No tak, no ale to... Bo tak wiesz, to musi chodzić, a może by można zrobić taki kołowrót, tak jak wiesz, w Egipcie wiesz, co tam wodę, nie, z tego Nilu, no tutaj tak. też taki kołowrót i na rowerek i tam wiesz, zagarnia z zewnątrz. A może po prostu wystarczy dbać o kanalizację i o rury z wodą. Ale zobacz, to ekologiczne w sumie chyba, czy nie? No w sumie tak, nie ekologiczne. Wiem. No zobacz, zmniejsza zużycie wody. W sumie tak.
I poprawia, wiesz co, to też poprawia zdrowie. Zdrowie, ruch. Tak, ruch na jelitka jest bardzo dobry. Glukozę na pewno jej spada we krwi, bo po jedzeniu najlepsza jest aktywność. Tak, i dodatkowo zimna temperatura. Widać było, że zjadła, no to tak. poszła się poruszać. I w zimnej temperaturze, czyli hartujesz się jednocześnie, bo tylko w sweterku, a śnieg na dworze, więc nie mogło być ciepło. 3 w 1. Wiesz co, możemy tak spróbować. Teraz są ujemne temperatury w Polsce przez miesiąc. Ja nie mogę. Możesz. Nie mogę, bo mam zabudowane to w ścianie. Nie mam jak nasypać. Czekaj. Ja faktycznie, to trzeba by rozkuć. To musisz rozkuć. No, Mateusz, trudno. Śniegowe testy. Ale to, wiesz co, ja nie rozumiem teraz, po co w takim razie chodzić w tej i we w te? Ja już bym szedł w te, na dwór. Albo kiedyś tak robiono, ale teraz Europa. Ja wiem, nazwozili tych muszli. Muszli z Ukrainy. No, ale kanalizacji nie podpięli. No nie, no. No ale jest, że jest szpan. A masz drugie wiaderko, wiesz, tam na końcu, nie? I tam... Jest szpan, że w domu mam. To na pewno było w salonie, oni się chwalili w tym momencie, nie? Sąsiedzi przyszli. Tam wiesz, jedno wiaderko wlewasz i drugie, bo wiesz, tam pewnie jest jeszcze trzecia część. Nie było. Nie było, ale pewnie jest, bo jeszcze trzeba wynieść to. Bo skoro nie ma bieżącej kanalizacji. Że tu wsypujesz. Obieg zamknięty. I to do wiaderka i później wychodzisz na zewnątrz i od europejska I z powrotem technologia. tam mróz zetnie. Tak, a ta babcia, matka tej pukają w głowę, nie? Ty się puknij, tak będziesz łazić, nie lepiej od razu iść i ten. Ale zimno, wiesz, więc tu tak wiesz. 100 lat chodzili, zimno było i dobrze było, a tak to teraz będziesz tak łazić. Tylko żeby z tym telefonem posiedzieć na tym. Ale możesz posiedzieć w łazience z telefonem, przejrzeć, na przykład obejrzeć Kremlinkę Show, nie? Jeżeli masz Jaruski, ulubiony ten serial. Tak. Przedsiębiorca z Petersburga został porwany i torturowany, zaciskając palce szczypcami, aby zmusić go do przekazania 500 miliarda rubli. To jest już grubsza afera. Masz coś więcej? No mam cały, ale nie wiem, czy to czytać, tak? No, spróbuj. 20 października współzałożyciel kilku dużych firm, Antolij Stolarow, zszedł na parking do swojego samochodu, gdy nagle z pobliskiego minibusu wyskoczyło 3 nieznanych mężczyzn w kominiarkach, wciągnęło go do środka, w salonie skuli ręce i stopy, szybko związali z taśmą, a palce zaczęto torturować w szczypcach, aby przedsiębiorca szybko przyznał się, gdzie trzyma 500 milionów rubli. Ja bym się chyba od razu przyznał. No właśnie nie. Stolarów wyjaśnił, że nie ma takich pieniędzy. No ja też bym powiedział, że nie mam. Ale widzisz, jeszcze negocjował, to jednak biznesmen. Ale w domu, w sejfie ma 50 milionów. Tak, 50 milionów, to też dużo. Czyli 1/10. No w sumie tak zaczął negocjacje. 500 nie mam. 500 nie mam. Ale dam wam 50. Dam wam 50, tylko zostawcie. No i okej, i co? Złodzieje zabrali klucze do Mercedesa Antolija, klucze do mieszkania, nauczyli się od niego kodu do domofonu, sposobu wyłączenia alarmu. Kiedy biznesmen wszystko im powiedział, 2 złodziei poszło do jego domu, aby zabrać skrzynkę z bronią i ukrytymi pieniędzmi, a 2 innych, w tym kierowca, pozostało, aby pilnować ofiary. Czyli wsadzili go do Mercedesa, zapakowali, podjechali pod to mieszkanie i tam czekali. Po zabraniu pudełka bandyci zostawili Stolarowa związanego. Czyli jednak biznesmen. Happy end. No nic mu się nie stało. W sumie nie. I pod koniec listopada śledczy ustalili tożsamość podejrzanych. Okazało się, że
2 mieszkańców Czeczenii, w tym także Petersburga i Piatigorska. Trzeci, no, złapali ich. Wow. Tylko jedna rzecz mi tutaj nie pasuje. No. Trzeci mężczyzna otrzymał areszt domowy. Co? Wy trzej, kara śmierci. A ty, Misza, będziesz grał w gry przez najbliższe 3 lata. Aha, dobrze, tato, komendancie. Śledczy nie wykluczają, że to nie jest jedyny kryminalny epizod sprawców i sprawdzają dalej pod kątem innych napadów. Ale to ten, który dostał areszt domowy, to jakiś pewnie wysoko postawiony polityk albo coś, no bo no jak? Wysoki sądzie, tutaj wnioskujemy, tak, żeby był areszt domowy. 25 lat, 25 lat, 25 lat. Tak, on tam tych szczypiec to nie miał w rękach. On nie widział szczypiec, on robił kawę w tym czasie. On nie wiedział, że go torturują. Nie? Tak, on myślał, że to taka gra, że to jest ten. Tak, że to takie negocjacje sobie urządzili. No i tu dalej masz informację, bo widocznie Stolarów ma pecha, bo pod koniec 2020 roku został już okradziony. A, to wtedy mu zabrali 500 pewnie. Nie, wtedy mu zabrali 25 milionów oraz 200 000. 25 milionów 200 000. Ale to też było porwanie? Jako biżuterię. Nie, napadli go w domu. No to prawie też to samo pewnie. Też go pewnie związali. On za drugim razem mówi, kurde, to nie jest możliwe. Znowu to samo. Nie, no to ale zobacz, 2 razy, czyli jest inflacja w Rosji. No. Patrz, tu mamy dowód. Dowód. Mamy dowód i to zobaczcie, 3 lata, 100%. 100%. Pasuje. No. Pasuje z naszymi wyliczeniami. To jak gdyby potwierdzają się wszystkie nawet złodzieje kradną porannego cepa, jeżeli nie oglądacie, to warto, no tak. Bo tutaj jest niezaprzeczalny dowód, że inflacja w Rosji przekracza 30%. No. Tak. 25 milionów, tak, no 100%. No może ciutkę mniej, bo tam była ta biżuteria o wartości 200 000. Ale tu była broń. Ale tu była broń, no tak. I klucze do Mercedesa, nie wiem, czy ten Mercedes został, wiesz, oni nie wrócili na piechotę. Ale nie, Mercedesa mu zostawili. To w ogóle mi tu już coś... To jak, oni poszli na piechotę, potem wysiedli, aha, to dzięki i wzięli te paczki. Ty siedzisz w tym samochodzie. Ty siedzisz w tym samochodzie i sobie poszli. I sobie poszli. Tu gdzieś niedaleko mieszkali, dlatego ich złapali. Tak, a jeden okazało się, że jeden areszt domowy. A może jego syn? Co? Może jego syn to był. A, tego biznesmena? No, z kolegami. Nie, ale to nie, bo to jakieś Czeczeńcy. No 2 Czeczeńców. Znaczy. On to nie Czeczeniec. No. Stolarow. No mógł mieć syna, tak, no też. Mieszanie genów, pamiętaj. Myślę, że tym optymistycznym akcentem na temat mieszania genów zapraszamy do kontaktów z Mateuszem. Miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję, Mateuszu. Do widzenia, widzowie. Dziękuję, cześć. Pawle. Do widzenia, widzowie.